Dzisiaj Państwa wiosną, kiedy wszystkie roślinki pięknie kwitną. Proszę zobaczyć, tu już mamy kwitnienie przekwitające wprawdzie, ale jeszcze piękne magnolie. Pod spodem mamy rododendrony wielkokwiatowe, azalie wielkokwiatowe i już rozpoczynające swoje kwitnienie azalie japońskie. Najniższa część. Niektóre rododendrony, tak jak na przykład ten, już zaczęły pokazywać, rozwijać piękne kwiaty. Jedną z ciekawych roślin, którą mamy tutaj troszkę głębiej, jest azalia pontyjska. Jest to azalia, w której zostały wyprowadzone odmiany wielkokwiatowe. O pięknym zapachu dzika azalia. Na Podkarpaciu znajduje się jedno stanowisko, gdzie rośnie ona faktycznie dziko. Według legendy pojawiła się w momencie, kiedy były najazdy tatarskie i podobno oni gdzieś z obrokiem dla koni wysypali nasionka i stąd się wzięły nasadzenia azalii pontyjskiej na Podkarpaciu. Natomiast proszę popatrzeć, tu już przekwitający wprawdzie, ale jeszcze pokazujący piękny kolor pigwowiec. I co rzadko się zdarza, żeby jednocześnie była magnolia oraz lilak. Kwitnące lilaki, zwykle to jest maj, w tej chwili mamy to wszystko dużo wcześniej. Niemniej wiosenne rośliny, proszę sobie zapamiętać, te, które są najpiękniejsze. Magnolia, rododendrony i azalie, pigwowce i lilaki. Stoimy obok magnolii brooklyńskiej, odmiana Woodsman, o takich ciekawych, różowo-zielonych kwiatach. Pięknie wygląda w słońcu, jak jest podświetlony pąk kwiatowy przez słońce, naprawdę barwa jest niesamowita. Ale weźmy pod uwagę, że to jest magnolia, która normalnie kwitnie końcem maja, a nawet w czerwcu. Teraz mamy koniec kwietnia, a ona już kwitnie. Tegoroczna wiosna jest naprawdę tak dziwna, że mamy kwitnienie wszystkich wiosennych roślin mniej więcej w tym samym czasie. Czyli kwitną nam wczesne magnolie, kwitną nam późne magnolie i kwitnie bez. Wszystko w tym samym czasie. Normalnie to nam się rozkłada na 3-4 miesiące. Tu mamy młodą magnolię Black Tulip. Jeszcze mamy kwiatostan. Tutaj mamy pączek, a tutaj mamy rozwijający się kwiatostan, bo już pozostałe nam przekwitły. Proszę popatrzeć, jak dużo płatków ma ta magnolia. Ona w momencie pąku, tak jak tu widać, jest dużo ciemniejsza. Faktycznie jest black wtedy. Natomiast później ta barwa jest jaśniejsza, dość podobna do odmiany Gene, ale bardziej wrażliwa na mrozy. Zdarza się, że część pączków nam przemarza, ale jednak zawsze to kwitnienie jest. Bardzo fajnie pod drzewami, pod roślinami wygląda szmielina Fortunei. Proszę popatrzeć, to są długie gałęzie, które leżą na ziemi. Dość sztywne, jak już się położą. Tu mamy zimowy listek, czyli jest to roślina zimozielona. Te listki są po zimie, ładne kolorystycznie, zimowe. Natomiast tu mamy intensywnie żółte, wiosenne przyrosty. I co ciekawe, proszę popatrzeć, jak ona się pięknie tu pnie po pniu sumaka. Daje dodatkowe odejście, jeżeli chodzi o ciemne pnie z barwą i z wyglądem. Tutaj stoimy przy berberystkach, małych odmianach, takich, które dorastają do 60-80 cm, które doskonale się nadają na różne obwódki. Tu mamy posadzone 3 sztuki odmiany Bagatelle. Tu mamy Team Gold, a tu mamy Admiration.
Jeżeli chcemy obsadzić na przykład jakąś rabatę pasem kolorowych liściastych roślin, to właśnie polecam przede wszystkim Admiration, który daje dużo jaśniejszą barwę. Jeżeli mamy, załóżmy, rośliny jasne na rabacie, możemy posadzić Bagatelę, ciemniejsza, prawie bordowa barwa. Natomiast doskonale wyglądają podwójne obwódki, które zrobimy z żółtego Berbery Satin Gold i na przykład Bagatelę z tyłu. Stoimy pod kwitnącym judaszowcem. To jest odmiana o czerwonych listkach. Już widać maleńkie czerwone listki. Ale proszę popatrzeć, to co jest ciekawe na tej roślinie, to są kwiaty. Kwiaty kwitną bezpośrednio na pędach. Pięknie okwiecona cała roślina. Ładna forma drzewka. Możemy go oczywiście bardziej w postaci takiego niskiego krzewu, ale ja preferuję jednak wyprowadzenie roślinki na pień i ładnie formowane drzewko. W tej chwili pięknie osypane różowymi kwiatami, potem osypane czerwonymi liśćmi, które przez cały sezon będą intensywnie czerwone. Ta barwa, którą tu widzimy, będzie trwała przez cały sezon. Natomiast jesienią się pięknie przebarwią na pomarańczowo-złote kolory. Niemniej jest to jedno z ładniejszych drzew o kwitnieniu wiosennym. A teraz jesteśmy przy wspaniałym okazie klona. To jest klon palmowy Dissectum Garnet. O bardzo ładnych, pierzastych, delikatnych listkach. Te listki są naprawdę takie pierzaste, bardzo, bardzo delikatne. Ładnej czerwonej barwie. Ta barwa niestety w lecie troszkę bardziej się robi bura, bardziej przebija przez nią zieleń. Niemniej jesienią znowu doskonale wygląda. Jest to roślina najbardziej ozdobna wiosną i właśnie jesienią. W lecie zostaje nam piękny pokrój, pierzaste liście, ale barwa jest taka bardziej bura, bardziej zbliżona do tych listków, które rosną w cieniu. I jeszcze co ważne jest przy tym klonie, on w naturalny sposób rosną gałązki tak jak tu widać, czyli w dół. Jeżeli chcemy osiągnąć pewną wysokość, tak jak tutaj widzicie Państwo na tym okazie, a nie tylko szerokość, jak jest roślina młoda i pędy są wiotkie, podwiązujemy je do przewodnika typu bambus czy kijek, tak wysoko, jak wysoko chcemy, żeby nam roślina rosła. Nie jeden pęd, tylko wiązkę pędów. Dopiero jak już osiągniemy tą właściwą wysokość, przestajemy go podwiązywać i on wtedy mniej więcej ta zadana przez nas wysokość jest utrzymywana z niewielkim podrastaniem z racji grubości w górę. Kolejny piękny klon, ozdobny nie tylko wiosną, ale przez cały sezon, Shirisava aureum. Wspaniała barwa wiosennych liści o takich brzeszkach, proszę zauważyć, żółć z brzegami czerwonymi. Potem on się robi taki żółto-zielony i na jesień znowu piękne pomarańczowe przebarwienia. Wspaniała roślina, która cały sezon wygląda pięknie, tylko pamiętajmy, że nie lubi zbyt silnego słońca, ponieważ wtedy następuje zasychanie końcówek gałązek, ponieważ duże, silne słońce mu szkodzi, czyli sadźmy go w półcieniu, nie w cieniu z kolei, bo nam straci kolor liści. Znajdźmy mu lekko półcieniste, szczególnie w okresie mocno południowym, żeby było lekkie zacienienie. Tutaj stoimy pod kolejnym klonem. Jest to klon palmowy Atropurpureum o innym wzorze liści. Liście są dużo pełniejsze, tworzący formę drzewka, czyli nie przewiesza się w dół, tylko tworzy ładną formę drzewka na pniu. Jeden z wcześniej kwitnących rododendronów wielkokwiatowych, biały.
Pozostałe jeszcze nie rozkwitły, a ten już kwitnie. Natomiast za mną jest piękna magnolia, duża. To jest odmiana żółta. Magnolia Yellowbird. Po rozwinięciu kwiatostanów ona się robi taka bardziej kremowa, jednak wyraźnie widać, że ten dominujący kolor to jest żółty. I proszę popatrzeć, często spotykamy się z zastrzeżeniem, że magnolie śmiecą. No jest to pewien minus. Niemniej piękno ich kwitnienia wydaje mi się, że doskonale równoważy to, że potem trzeba, załóżmy, wziąć dużą miotłę i co? I podmieść liście pod drzewko. Nie ma konieczności usuwania tego, wywożenia Bóg wie gdzie. Podmiećmy to pod drzewko. Tak liście, jak i płatki kwiatowe będą doskonałym nawozem dla naszej roślinki. Nie wywoźmy liści, nie wywoźmy kwiatów daleko od roślin. A tu mamy początek kwitnienia azalii wielkokwiatowej. W tym roku były spore mrozy, także tych kwiatów jest troszkę mniej, bo niektóre obmarzły, ale proszę popatrzeć, jaka jest to ciekawa odmiana. W pąku jest prawie czerwona, natomiast rozwija się w intensywnie pomarańczowe kwiaty. Proszę popatrzeć, tu jestem na skalniaku i mamy tutaj różne rośliny. Wśród traw i bylin mamy także azalię wielkokwiatową, która w tej chwili kwitnie. Bardzo ładna, blado-różowa odmiana. To jest młoda roślina, mniej więcej trzeci sezon teraz będzie rosła. Stoimy przy rododendronie miniaturowym odmiany Bengal. Proszę popatrzeć, już w tej chwili pojawiły się kwiatostany. Ładnie to kwitnie. Intensywnie czerwone kwiaty. Jeszcze mamy dużo pąków, które w późniejszym okresie rozkwitną. Bardzo fajna odmiana, jeżeli chodzi o podsadzanie, tak jak tutaj u mnie, wyższych drzew. Doskonale się komponuje także z azaliami japońskimi. Tutaj akurat rośnie nad oczkiem wodnym i doskonale sobie radzi, dobrze to wszystko gra ze sobą, bo one lubią też troszkę wilgoci w powietrzu. A tu mamy pięknie kwitnącą już azalię japońską, krzak około 20-letni, pięknie się rozrósł na szerokość. Mniej więcej ta szerokość w tej chwili to jest 1,20 m. Jakby nie szklarnia, gdzie się gałązki opierają, to by był jeszcze szerszy. Ma tutaj doskonałe warunki, bo półcień, miejsce zaciszne i jednocześnie dość ciepłe od szklarni, także pięknie rośnie i pięknie kwitnie. Tutaj mamy dywan z barwinka. Bardzo polecam, jeżeli mamy jakieś rośliny, tak jak u mnie na przykład tutaj jest pod magnolią. Magnolia została wycięta, żeby właśnie wytworzyła pień, czyli są dolne gałązki obcięte, a pod nią rozpościera się barwinek. Fajna roślina, która pięknie zadarnia, jest zimozielona, a jednocześnie wspaniale kwitnie. Wiosenne kwitnienie fioletowych kwiatów. Są to naprawdę bardzo ładne kwiatki, które doskonale nadają się do wazonu. Możemy sobie robić takie bukieciki. Piękną ozdobą wiosennego ogrodu jest flot skrzydlasty. Proszę popatrzeć, jaki tworzy doskonały dywanik. Tu akurat nam zszedł aż na ścieżkę. Jest to roślina troszkę wędrująca, jeżeli ją posadzimy na górce. W ciągu tych 15 lat, kiedy tu rósł, zszedł z tej góreczki przy tarasie aż na dół. Tam już nic nie zostało, natomiast tu mamy ładny dywanik floksa. Kolejna wiosenna roślina, piękna. Proszę popatrzeć, wygląda jakby było ośnieżone. To jest obiela. Wspaniale kwitnie. To jest roślinka około 10-letnia. Rozrastająca się mocno w tej formie. Troszkę podcinana, żeby nam tutaj za mocno nie szła. Niemniej to kwitnienie jest piękne. I jeżeli przyjrzymy się, to mamy na niej jeszcze zeszłoroczne owocostany. Owocki potem są po prostu zielone i dojrzewają w postaci takich uschniętych łupinek.
I kolejna piękna wiosenna roślina to jest świerk rydar. Proszę popatrzeć, te przyrosty są intensywnie czerwone. Tu już powolutku się zaczynają przebarwiać w taki brunatny kolor, ale jak popatrzymy na wierzchołek, to ten kolor jest dużo bardziej intensywny. W momencie, kiedy pojawiają się młode wiosenne pędy, a są to takie po prostu intensywnie czerwone supełki, które w miarę wzrostu tracą ten kolor, potem on jest po prostu zielony. Chciałam Państwu pokazać jeszcze coś, co wystąpiło pierwszy raz od 20 kilku lat. Wyraźne wykwity rydzy na jałowcu. Jest to rdza dwudomowa, która rośnie na gruszy i na jałowcu. Niestety taki pęd, jak tutaj widzimy, jest mocno zaatakowanym pędem i jest duże prawdopodobieństwo, że cała roślina będzie uszkodzona i po jakimś czasie cały jałowiec mi uschnie. Ale na razie będę próbowała z tym walczyć w ten sposób, że utnę tą gałąź u nasady. To będzie musiało zostać spalone, ponieważ trzeba dokładnie zutylizować tą część. Natomiast tutaj zastosujemy środki na rdze i może nam się uda uratować tego jałowca, przynajmniej te dwa pędy. Jałowiec sformowany na bonsai. Niestety jeden pęd będzie musiał przez tą rdzę stracić. A tu mamy młodą jabłonkę z odmian podwójnych, czyli tak zwana duo. Proszę popatrzeć, ona tu rośnie. W tej chwili będzie trzeci sezon. Została posadzona jesienią 2 lata temu. I w tej chwili już pięknie zakwitła. Tak jedna, jak i druga odmiana. Jeżeli popatrzycie Państwo na tą jabłonkę, widać wyraźnie, że są dwie różne, ponieważ i kwiatki są inne, w troszkę innym terminie kwitną. I kora na drzewkach jest różna. Niemniej w tym roku już będziemy mieli prawdopodobnie 1-2 owoce. Więcej nie ma co pozwalać, bo jest to jeszcze młoda roślinka i więcej będzie miała problem z wykarmieniem. I ta nasza jabłonka, ponad 20-letnia, która była pokazana na innym filmiku, jak ją ciąć. Proszę popatrzeć, w tej chwili już powolutku kwiaty przekwitają. Jeszcze mamy jakieś kwiaty, mamy już zawiązane owoce, jak na przykład tutaj. Kwiatki już sobie przekwitły. Po naszym cięciu zimowym tak wygląda. Pięknie kwitnie, pięknie zawiązuje owoce. Będzie sporo jabłek. Dziękujemy za obejrzenie kolorowego ogrodu TV. Dziękuję i zapraszamy na internetowy kolorowy sklep.